Witam Was. Hejka. Udałby na ten karta, ale ten pierwszy szans już widziałyście albo nie na jego kanał, ale przed idziemy dalej, co i jak. Najpierw obydwa chcemy mówić, dziękuję Wam bardzo za Waszą energię, za Wasz czas, za Wasze pisania, komentarze. I to jest echt hartverwarmend geweest om dat te lezen. Bardzo miłe to było, po prostu takie uczuciowe, jak to mogłem poczytać. No wielu z Was ma rzeczywiście też masę problemów z tymi urzędami, jak gdzieś pisaliście. No tutaj to wcale nie było proste, bo wczoraj musiała po prostu sama pojechać. Ja nie dałem rady, ponieważ miałem jeszcze gdzieś tutaj robotę do zrobienia. I po prostu no nie mogłem pojechać, więc musiała sama pojechać. O której już tam pojechałeś? Ja byłam tam parę minut przed godziną 8, ale od 8, nie, godzina 07:30 już była jedna kobieta, która czekał tam. No. I miał być o 12:30. Teraz dopiero te numerki dostępne parę. No i co ciekawego teraz będzie śmiesznie, nie? Teraz będzie naprawdę bardzo śmiesznie, ponieważ dzień wcześniej, tak jak wam mówiłem, no było 15 tych numerków, żeby tam odebrać tą kartę stałego pobytu dla niej. Później się okazało, że było tylko 9 i powiedzieli nam, że nie ma szans, że to bez systemu się nie da zrobić, że musi to być w komputerze, że oni nie mogą wydać i tak dalej, i tak dalej. Teraz słuchajcie, miał być 12:30 wczoraj. Ten aparat na bilietu żeby jest... się odblokować, nie? I wtedy dopiero ci wyda, prędzej ci nie wyda. Nagle o 12:00. Godzina 12:00. Proszę robić szlajfa i... ustawić się w kolejkę i wchodzić pojedynczo, bez bilecików, bez niczego, nagle można. Ale w środku zero praca na komputer, zero. Gdzie jest ten system, który robi pracę na bilety? System nie mógł wydać no, dzień wcześniej nie można było wydać bez systemu, bez numerku, bez niczego, a dzień później nagle można. Ale co jest jeszcze bardzo śmiesznie i to jest nienormalnie. I słuchaj, ja wiem, kiedy jesteśmy w taki sklep, tam są cały czas są ochroniarze, tak? Ale tam, wat is het woord afdeling? Na tej, gdzie to jest do tych cudzoziemców, tam te sprawy się załatwia, tam normalnie nigdy nie było tam, żeby ochrona gdzieś tam chodziła, spacerowała. I wczoraj? A wczoraj to... się palec nie mieści, albo jak ten słów. To było... Co chwilę, nie? Ktoś ci tam to chodzi. nie było normalnie. Słuchaj, bo ja zbierałam książkę u mnie i czytałam książkę. Ale ja czuję, oprócz ja mam to i to, ja czuję, kiedy ludzie są taki niespokojni. Reszta wszystkich ludzi, wszystko też są obcokrajowe, bardzo spokojnie. Ale ten ludzie z ochroniarze nie było bardzo spokojnie, absolutnie nie. Ik heb heel veel stress kunnen voelen bij hen. Czuła dużo stresu od nich. Chodzili i patrzyli, a wiecie chyba czemu? Bo chyba już ten film do nich dotarł, bo on wyszedł z rana. I chyba czekali, kiedy przyjdzie ten gość, co się tak wkurzył i tam z tego buta chciał jechać do środka. Chyba na niego czekali. A ja w ten dzień akurat nie mogłem i szkoda mi teraz bardzo, że nie mogłem, no ale trudno, nic nie poradzimy. Ale co by było śmiesznie tam. Tak, ale co było też bardzo dziwne, ten ochroniarze nie zobaczył na inne ludzi, nie tylko do mnie. I co leży na dole ten krzesło, gdzie siadłam. To nie było czarna plecak, to nie było plastikowe reklamówek, nie, to było... taka wełniana torba haftowana, no. Nie haftowana, Taka haftowana, tam też coś na tym jest. Okej, dobra. I cały czas tylko na mnie. I tam było 2 ludzie z ochroniarzy. Ale o co mi chodzi teraz? Bo
ja rozumiem doskonale, jestem obcokrajowa, ale również jestem Holanderka, tak? I w Holandii jest taka piosenka w holenderski język, to znaczy 15 miljoen mensen, 15 milionów ludzi, tak? Tę piosenkę dzisiaj rano ja robiłam tłumaczenie na polski język, później wyczytajcie ten. Wrzuci wam go po prostu w pierwszy komentarz tutaj i go wam przetłumaczy. I tam będziecie mogli sobie tekst tej piosenki przeczytać. Tak. Tam troszkę wyjaśni też, o co chodzi. Tak, ale w Holandii my możemy mówić wszystko, co chcemy, oprócz dyskryminacji. I tu, na ten urząd wojewódzki, i to jest tylko ten jeden poziom, gdzie obcokrajowe są pomagane. Ale na jakie methode? Wij zijn daar allemaal behandeld geworden als zesde rang burgers. I tak, byli tam wszyscy tak to traktowani, jakby to byli, nie wiem, jakieś... Szóste ręce. Nie, szóstego rzędu ludzie, no, czyli tacy jacyś wyrzutki, o, może tak bym to powiedział. Tak. I to ja nie akceptuję. Od nikogo. Ja nie to akceptuję. Ja też nie toleruję to. Oké, słuchaj. Morgen będą robione onderzoek, inwendig onderzoek, kunnen ze daar doen, intern onderzoek? I teraz tam najlepiej wysłać jakichś kontrolerów, takich, którzy się zajmują tymi takimi instancjami, żeby się tam przebrali za jakichś cudzoziemców i niech się tam pójdą zobaczyć, jak to tam funkcjonuje i niech wyciągną wnioski z tego. Tak, ale ja to nie akceptuję. To muszą będę otwarte mówione na publik, na ludzie, które idą tam, bo ten filmik również przyjdzie później na angielski język. Bo są bardzo duże, bo mówiłam wczoraj na ludzi od innych krajów. To można napisy, nie? Angielskie tak. Są, niemieckie i tak dalej, to napisy można sobie włączyć. Dobra, bo kiedy to jest tylko intern onderzoek, środkowy onderzoek. Badanie. Środkowe badanie, tak jak... Może nie badanie, dochodzenie, ale, nie wiem. Jak ten ludzie robią bla 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 na ten obcokrajowy. Słuchaj, ja nie jestem pierwsza, ja też nie jestem ostatnia osoba, która ma to. Tak? Ale ile od ten ludzie, od ten obcokrajowy przyjdzie tam, którzy mają kanał na YouTube, albo mają ten jaj na otwórz pysk, tak? Bo ja nie zamknij mój pysk. Ja robię to. To jest dla mnie nienormalnie. Słuchaj, kiedy wy idziecie na sklep albo na restaurant i w sklep albo w restauracja, wy jesteście tak tam traktowane, jak wszyscy o ten obcokrajowy plus mnie. Co wy robicie? Idziecie później na ten sklep albo na tę restaurację? Nie, wy macie to w dupie. Tak. Albo na dole, wat is schoenzol? Pod spodem, pod butem, no ale my takiego tak. Tutaj nie znamy chyba. Nie, ale ja nie mogę pokazać ten palec, ale na dole mój but, to ja mogę pokazać. No. I ten ludzie, którzy znają ten język, który już mówiłam, oprócz to jest polskiego język, oni wiedzą doskonale, co ja chcę mówić. Bo to jest dyskryminacja. Od do góry do na dole. I kto robi ten dyskryminacja? To nie jest normalnie. I ten wy, który tam robi się praca. Zobaczymy, kiedy wy idziecie na inny kraj i później wy macie tam problem. I kiedy ludzie tam, w innych krajów, robią takie wychowanie, jak wy robicie. To nie jest normalnie. Dat doe je niet eens een hond aan. Tak się nawet psa nie traktuje. To jest skandal na moje oczy. To jest wielki skandal. No ja muszę powiedzieć, że w innych krajach, jak ja gdzieś załatwiałem coś gdzieś w urzędach, to nie spotkałem się z czymś takim. Zawsze wszyscy byli tam mili, ludzie też mili tego, ale nie spotkałem się z takim, nie wiem nawet jak to nazwać, no. Nie mam pojęcia, brak mi słowa na to. Tuig, honden, het zijn varkens. Z taką zimnotą, no po prostu, z kiepskim podejściem. Kiedyś to nas tak próbował traktować taki jeden pan z Maroka w pracy, ale to mu wtedy, no naprawdę tak mu pojechałem tam, bo ja mogłem,
Bo jak ona by to zrobiła, to już by mogła mieć sprawę z tego w Holandii, bo dyskryminacja, bo ona jako Holenderka nie może dyskryminować innych tam nacji, musi się do nich grzecznie odnosić i tak dalej zawsze, ale jak na mnie tam zaczął mi wydawać jakieś polecenia, to mu tak pojechałem, że cała hala to słyszała. Jeszcze mu tam po angielsku pojechałem i po holendersku, tak że wszyscy zrozumieli, to nawet główny dyrektor tej całej firmy, i to była duża firma, nawet do mnie dzwonił, czy ja mu rzeczywiście tak pojechałem wtedy. Tak. No to po prostu bez szacunku się odnosił, czy do mnie, czy do innych, czy do niej nawet, no i wtedy miarka się przebrała, no to mu tak zrobiłem mu dzień, nie? Ale oczywiście fartuchem piernicznęliśmy i poszliśmy stamtąd, z tej całej firmy, już tam więcej też nie wróciliśmy, także no, niech się później martwią, bo my byliśmy zgraną ekipą na tej, tam gdzie robiliśmy, to były dyski do komputerów, przykładaliśmy wszystkie, no i mieliśmy najwyższą produkcję na tej linii, zawsze my dwoje, bo my tam mega to nas sprawnie szło, także no niech sobie teraz szukają kogoś później tam następnego, kto tam będzie robił, bo w takiej atmosferze ja nie będę tam po prostu pracować, ja nie jestem jakimś pomiotkiem, żeby mnie ktoś pomiotał tam. Ale ja nie mówię o ten cały budynek, urząd wojewódzko-rzeszowski, ale tylko ten jeden poziom, gdzie oni dają taki pomoc na obcokrajowy. Słuchaj, ten, który robi tam pracę, na ten poziom. Kto zapłaci wasze pieniądze? To są każdy ludzie, którzy zapłaci tu w Polsce podatek. No. To znaczy również ja, również mojego męża. I tam masz taki duży szat, daj łapa, głos. Ja pierdolę, to nie Ja pierdolę, jakie bydle! Bober! jest normalnie. Ups! Ten słowo nie czy ja jestem spokojnie? O, tam było bardzo spokojnie. Może tego pana z tym gaśnicą tam trzeba wysłać. W sumie ma niedaleko. Widzieliśmy go już parę razy w Rzeszowie. No tak. Ktoś wie, o kim mówię, pewnie już taki bardzo popularny pan, który z gaśnicą gdzieś tam chodzi po urzędach. Tak. No może teraz niech tam pójdzie sobie sprawdzić, jak tam wygląda. Będzie mieć fajny materiał do nagrania. No tak, po co nie? Bo słuchaj, ja jestem taki, ja otwórz, jeszcze raz, media też pokazujemy inne rzeczy, które nie są w porządku. Albo to jest tu w Polsce, albo w Niemczech, albo w Belgii, albo w Holandii. Też pokazujemy. To nie jest tylko ten urząd tam. Tak, nie muszą się czuć zaszczyceni. No po tak. prostu, no, jak coś jest nie tak, to trzeba to nagłaśniać i tyle, no. Tak. I na a tam jest coś grubo nie tak. Bo ja myślę, jako Holenderka, ja nie mogę robić dyskryminacji. Ale czy ja muszę akceptować, ja jestem dyskryminowany tu w Polsce? I też widziałam ludzi, którzy też widziałam takie komentarze, ale po co ty nie dajesz tę reakcję, jak ten sąsiad, który żyje na drugiej stronie granicy tu. Tak. Bo to było wszystko łatwiejsze i szybsze i dalej. Przepraszam. No cóż, tak tam niestety jest. Mamy nadzieję, że się to poprawi. Może gdzieś ten film tam dotrze do jakichś wyższych ludzi i tam po prostu troszeczkę porządku z tym zrobią, bo tak jak teraz tam jest, to jest naprawdę niefajnie. 12 razy, to był wczoraj 12 raz, gdzieśmy tam byli. 12 raz, no ty byłaś sama wczoraj. No. Tak. Ja byłem 11 razy, a wczoraj ty byłaś 12 raz i w końcu się to udało odebrać. I tylko dlatego, że naprawdę no, zajęła praktycznie na samym otwarciu już tego urzędu kolejkę. No i tam musiała siedzieć te 4 godziny znowu na tej ławeczce. Żeby to po prostu odebrać. I siedzisz i czekasz, i czekasz, i czekasz po nic, nie? Dzięki, ja miałam ale to cały czas jest u mnie. Bez to ja nie robię nic. No mi co wtedy te nerwy strzeliły, tego nie miałem, bo ja się położyłem wtedy o 6 rano spać. A o 8 nagle wyskoczyłem z łóżka na równe nogi, bo mieliśmy już od razu jechać i
tyle. Nic, tylko ubrałem szybko coś na siebie, wziąłem dokumenty, skoczyłem do auta, wody zapomniałem, absorbera zapomniałem, wszystkiego zapomniałem. No ale nic, przeżyłem jakoś. Tak, ale nie. No. W każdym razie jest... udało się w końcu tę sprawę załatwić. Po prawie 3 miesiącach, gdzie to naprawdę jest coś paranoja. To się powinno same odnawiać praktycznie i do domu ci to powinni wysłać bez żadnego jakiegoś tego, ewentualnie zdjęcia donieść czy coś tego, ale no to naprawdę, nie, no to jest Ale tragedia, to jest mało powiedziane. na przykład, kiedy byłem tam na mój prawo jazdy, zero problem. Kiedy byłem z niego na prawo jazdy, zero problem. To znaczy, jeszcze raz, tylko ten poziom, gdzie przyjdę obcokrajowy. I bardzo przepraszam, mój polskiego język jest jak ja mówię, ale wiecie co? Mówiłam wczoraj też do obcokrajowych, którzy mówią tak samo polski język jak ja. Ale też oni mówią angielski język. No. I daliście sobie rady pogadać No po angielsku. tak. Dobra, było na tyle na dzisiaj. Starczy. I ktoś mówi, no ale po co ci to też potrzebne? No jest to potrzebne, moi drodzy, ponieważ no ona ma samochód na siebie, ani go nie może sprzedać, ani nie może na przykład później innego kupić. Tutaj kontrolę mamy bardzo często przy granicy, przy Bieszczadach. Jak gdzieś tam się przejeżdża, to naprawdę Straż Graniczna stoi co kawałeczek, zatrzymują te auta. My sami mieliśmy tam parę razy kontrolę i sprawdzają to później wszystko, czy masz tu ten pobyt, czy nie, tego. Może te rzeczywiście te krótkotrwałe, bo tak jak wcześniej ją rejestrowałem, jak tutaj na początkuśmy się wprowadzali, to takie 3-miesięczne pobyty można było robić, nie? 3 miesiące pobytu, no i później się kończy. Trzeba było to cały czas odnawiać, ale na taki pobyt stały to obojętnie, czy to żona, czy nie żona, to musi jednak taka karta pobytu być. Też w banku tego wymagali na przykład. Chyba przy ubezpieczeniu samochodu też tego wymagali. Także no to jednak się pojawia co chwilkę. Gdzieś ten dokument trzeba po prostu mieć. No tak. A że go teraz no ponad miesiąc nie miała, no to lipa, nie? Trzeba było uważać, żeby gdzieś nie wpaść w jakąś kontrolę, nie jeździć w te strony tego, no i tyle. No. Okej, ale mam jeszcze mój paszport, ale to znaczy, kiedy w ten moment, kiedy oni robią stop, no to by było dla nich dziwne, bo wyciągasz wtedy holenderski paszport, a polskie prawo jazdy i polski samochód. Już by coś nie grało, nie? No tak. Dobra, starczy. Życzę wam miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Pa.